Dzisiaj porozmawiamy sobie o kilku ciekawych modyfikacjach. Niektóre z nich mają wpływ na ekonomię Caleradii, a ponadto... tylko żartuję. To znaczy naprawdę będą takie modyfikacje, ale... to chyba oczywiste, że nie zapomniałem o sucharze. Ten uśmiech. Mówi hrabia do jednego ze swych sług. Ja nie? Tak, panie? Ktoś wysiusiał na śniegu, niech żyje pan hrabia. Ja, panie. Przecież nie umiesz pisać. Ale pani hrabina mnie prowadziła. Kiedy ludzie odpalają Bannerlorda, marzą o epickich bitwach, o byciu królem, stworzeniu dynastii, czy po prostu o jeżdżeniu z miasta do miasta w celu sprzedaży zakupionych wcześniej przez siebie produktów za wyższą cenę. A kiedy ja odpalam Bannerlorda, marzę o modach. Witam jaśnie panie i panów bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Marzę o modach. Tradycyjnie już jak zostawicie 60 łapek w górę, to będzie odcinek ekstra. Tymczasem przejdźmy już do dzisiejszych modyfikacji. Na pierwszy ogień wystawimy zatem modyfikację dodającej do gry nowe wierzchowce. Wybór jest całkiem pokaźny, a wierzchowce, z którymi mamy tu do czynienia, nie należą do przeciętnych wierzchowców. Z modyfikacją Custom Mans będziesz mógł ujeżdżać swą łysą niewolnicę. Lub ty możesz zostać feministką idącą ukatrupić tych niedobrych mężczyzn na grzbiecie jednego z nich. Dokładnie, idącą wierzchowcem, a nie jadącą. Ponadto są jeszcze kury, gęsi, prosiaki, psy, koty i krowy. Ale nie wiem, czy to nie podchodzi pod znęcanie się nad zwierzętami. Tak czy inaczej, można ujeżdżać zarówno ludzi, jak i zwierzęta, więc zdaje się, że ta modyfikacja wpasowuje się w lewicową myśl: traktujmy ludzi jak zwierzęta. To znaczy traktujmy zwierzęta jak ludzi, ale wiadomo, co się za tym hasłem kryje. A teraz już nieco poważniej. Czyżbyś znów miał udać się gdzieś i po coś, ale nie wiesz, gdzie jest to gdzieś? Z modyfikacją Map Find dowiesz się, gdzie jest gdzieś. Czy to zamek, czy to miasto, czy to wieś. Wystarczy, że na ekranie Lorda w encyklopedii zobaczysz, gdzie ostatnio był widziany dany waszmość. I klikniesz na nazwę ów miejsca wraz z przytrzymanym klawiszem Shift, a kamera sama powiedzie cię do lokacji docelowej. A teraz mod Mounted/Camera. Nie będę mówić, co robi, lecz pokażę wam to poprzez ruchomy obraz. Obrazie ukaż się. To, do czego ja mógłbym się doczepić w modyfikacji, to to, że wraz z nią jest ciężej trafić przeciwnika, a to zapewne za sprawą tego, iż możemy wciąż ruszać kamerą po zmianie jej położenia, co powoduje niesamowitą dezorientację. Ponadto niejednokrotnie nie wiedziałem, czy w końcu zamach wyprowadzam ze strony, czy z góry, więc wystarczyłoby wprowadzić blokadę na kamerę w momencie wyprowadzenia zamachu. O nie, za to słowo YouTube może się przyczepić. A teraz dwie modyfikacje modyfikujące modyfikatory najwidoczniej modyfikowalne, skoro zmodyfikowane się stały. Mam na myśli dwie modyfikacje wpływające na ekonomię, ale nie tylko. Co ciekawe, obie z nich zdają się nie kolidować ze sobą nawzajem. Pierwszy mod, zatytułowany Reform, jest jeszcze nieukończony, a twórca napisał, jakie plany na przyszłość ma jeszcze wobec swojego dzieła. Głównym założeniem modyfikacji jest całkowite przerobienie ekonomii oraz wielu spraw politycznych. Na chwilę obecną w grze odczujemy zmiany odnośnie prosperowania miast i zmiany w produkcji przeróżnych dóbr, na przykład najeżdżanie wiosek powoduje, że zmniejszą się ilości produktów, jakie do miasta mogą dotrzeć z tych wiosek, czyli nie biorą się te produkty znikąd. Zmieniają się również wartości odżywcze różnych produktów, tak aby ziarno wyrównać do pozostałych produktów, dzięki czemu ma starczać na tyle samo czasu posiłkowania się. Im lepiej prosperujące miasto, tym więcej milicji również będziemy mieli. Co więcej, bardziej interesujące w tej modyfikacji jest to, co dopiero ma nadejść w przyszłych aktualizacjach. Zresztą sami zobaczcie. Mnie najbardziej interesuje kwestia partii politycznych, to znaczy co, będziemy mogli założyć własną partię polityczną? Czy ja? Oj, chyba za duże mam oczekiwania.
Teraz pora na modyfikację Economic Tweaks, która, jak sama nazwa wskazuje, koncentruje się na temacie samej ekonomii. Ciężko takie modyfikacje jak te dwie ostatnie pokazać na nagraniu, ale w przypadku tego moda może coś uda nam się zauważyć. Co to za ceny? Inflacja taka, jakby do władzy się dorwali socjaliści ze Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, ZSRE. W ogóle co tu się odgierdoliło? Okej, ceny wróciły do normy, dosłownie po chwili. Po prostu po zainstalowaniu moda coś się na początku poknociło, wystarczyło chwilę poczekać, mniej więcej dzień. Modyfikacja ta ma na celu zwiększenie dynamiki rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu stabilności gospodarczej. Podobno jeśli coś by poszło nie tak, wraz z tą modyfikacją ekonomia sama się ustabilizuje. Chyba tak działa wolny rynek. Cóż, może właśnie tego uświadczyłem po zainstalowaniu moda. Coś poszło nie tak, sytuacja się ustabilizowała. Od teraz fabryki będą gorzej pracować, jeśli w mieście zabraknie jedzenia, bo głodujący staną się mniej produktywni. Zmieni się także to, w jaki sposób wyliczane są ceny produktów w zależności od zapotrzebowania na nie i ilości w magazynie, a także wiele innych elementów czysto ekonomicznych, tak aby gra była teraz bardziej realistyczna. W odcinku 8 mówiłem o modyfikacji Heritage i tym, że twórca pracuje także nad dodatkowym komponentem do niego. Obecnie twórca oddzielił ten komponent, zmienił jego nazwę i zrobił osobną modyfikację. No i co najważniejsze, jest już ukończona, czyli Repopulate Calradia. Mod robi to, co ma w tytule. Zwiększa populację poprzez wzmożoną reprodukcję wśród NPC. Każdy bohater może mieć teraz kochanka lub kochankę, z którym może mieć dziecko, a także mają teraz możliwość zabawiania się z więźniami. Oczywiście to, czy dany NPC ma kogoś na boku czy nie, zależy od wielu czynników. Gracz nie może co prawda mieć kochanka, ale można przelecieć więźnia lub dać więźniowi się przelecieć, jak kto woli, by spłodzić potomstwo bez ślubu. A jeśli nie pamiętacie, co robił Heritage i w ogóle nie widzieliście odcinka 8, to zapraszam serdecznie do nadrobienia zaległości. I w ogóle także to nie jest 11 numer odcinka tak z przypadku, to naprawdę jest 11 odcinek, więc jeżeli nie widzieliście poprzednich, to zapraszam do playlisty, znajdziecie ją w kartach, na ekranie końcowym, a także w opisie. Krew, gówno i żelazo. Tak w zasadzie nazywa się kolejna modyfikacja, czyli Blood, Shit and Iron. Nie dodaje ona krowich placków do gry, lecz wprowadza ponad 100 nowych jednostek, całe drzewka i potrzebuje do działania modyfikację ATC, którą już wam prezentowałem w jednym z pierwszych odcinków Marzę o modach. Twórca pomieszał koncepcję realizmu historycznego z czasów końca XI i początku XII wieku wraz z tym, jak to wygląda w Bannerlordzie. Jednostki są stworzone dla każdej kultury osobno, a każda kultura jest osobnym modułem. Możemy jednak zainstalować je wszystkie naraz. Jeśli nie pamiętacie, to przypomnę wam, iż mody do moda ATC nie podmieniają drzewek jednostek ani jednostek, lecz dodają nowe osobno. Twórca modyfikacji Krew, Gówno i Żelazo podaje jeszcze w swoim opisie, taki fragmencik wam tutaj zapodam. Staram się wykorzystać historię jako podstawę dla mojego drzewa żołnierzy, ale jednocześnie Bannerlord jest zabawną grą, więc od czasu do czasu będę naginać własne zasady, jeśli będzie to mogło nagrodzić nas ciekawszą grą. Kolejna modyfikacja ma nas przenieść do czasów czwartej krucjaty. Podmieniła nazwy miast i zmienia nazwy państw oraz niektórych lordów. Do tego dodaje nowe banery. Jak jednak widzicie, u mnie coś nie działa tak jak powinno. Podmieniły się nazwy miast, ale nie wszystkich i nie zmieniły się nazwy królestw. Nie wiem o co chodzi, bo próbowałem tę modyfikację na prawie czystej grze. Mod ten nazywa się Czwarta Krucjata i zawarłem ją tutaj dlatego, bo ktoś na grupie Bannerlorda na Facebooku ją polecił. Chodzi mi o tę normalną grupę Mountain Blade Polska, a nie o tę perswazyjnie niedoskonałą. To chciałem powiedzieć. Nie wiem, mnie tam nie było, ale widziałem screeny, co się tam dzieje na grupie z pewną flagą w nazwie. Coś czuję, że niedługo odbędzie się Piąta Krucjata, tym razem w internecie. Ktoś zaraz powie, że to mój najbardziej kontrowersyjny odcinek z tej serii, a niektórzy pewnie już skrobią hejty w komentarzach. A jak myślicie, po co to wszystko mówię? Dużo osób chwali sobie modyfikację. Pamiętajcie, że wciąż jesteśmy na modyfikacji Czwarta Krucjata. Jednakowoż nie wiedząc czemu u mnie są takie komplikacje. Możecie sprawdzić jak to wygląda u was, jeśli jesteście zainteresowani tą epoką.
A teraz pora na ostatniego moda. Healthy Relationships to modyfikacja, która daje nam kilka sposobów na polepszenie naszych stosunków z innym lordem. Możemy teraz nie tylko zyskać w oczach innego waszmościa poprzez wspomaganie go w bitwie, ale i również zyskujemy u niego reputację, gdy nasz oddział jest w tej samej armii. Ale także możemy od lordów, czy też lady, otrzymywać zaproszenia na turnieje. Jeśli się zgodzimy, dostaniemy reputację. Jeśli przybędziemy, znów dostaniemy reputację. I jeszcze w zależności od wyników turnieju możemy dostać jeszcze więcej reputacji u danego arystokraty. Takie zaproszenia nie zdarzają się jednak często i są zależne od naszych stosunków z tym lordem, a także od naszego poziomu czy też tiru, jaki osiągnął nasz klan. Tyle z mojej strony, moi drodzy, i mam nadzieję, że się nikt nie obraził po dzisiejszym odcinku. Mam także nadzieję, że dobrze się bawiliście i zachęcam do masakrowania waszych portali społecznościowych linkami do moich nagrań. Udostępniaj ta. Jeśli wam się oczywiście podobają moje nagrania, a jak wam się nie podobają, cóż, to też możecie podzielić się linkiem czy 2 ze znajomymi. A co się będę. Życzę wam dobrej doby.